Aby korzystać z funkcji specjalnych wagi, należy wybraną funkcję dodać do podręcznego menu użytkownika. Wykonujemy tę czynność tylko raz. W celach demonstracyjnych dodamy funkcję prod, czyli bazę produktów. Aby to zrobić, naciśnij klawisz menu, wybierz opcję Setup i następnie opcję menu. Poczekaj, aż na ekranie pojawi się symbol prod i zatwierdź. Pokaże się małe kółko. Naciśnij klawisz menu, aby przejść do ważenia. Od tego momentu baza produktów będzie dostępna od razu po naciśnięciu klawisza menu. Funkcja pozostaje w podręcznym menu do czasu, aż zostanie z niego usunięta. Jeśli użytkownik chce zapisać w pamięci wagi różne wartości opakowań, czyli TAR produktów, to może to zrobić korzystając z bazy produktów, czyli funkcji prod. Należy dodać produkt z wpisaną wartością tary i ID, po którym użytkownik będzie wywoływał ten produkt. Aby dodać produkt do bazy, naciśnij klawisz menu, wybierz prod i następnie add. Widzimy teraz parametry, które można wpisać dla produktu. Nas interesuje tylko prod ID, czyli numer identyfikacyjny produktu służący do jego wywołania klawiszami wagi, oraz PTARE. To właśnie tara produktu, czyli na przykład masa opakowania. Wpiszemy teraz przykładowo numer ID i masę opakowania. Wybierz prod ID i wpisz na przykład 1. Klawiszem zerowania zmieniasz cyfrę. Klawiszem tarowania przechodzisz do kolejnej pozycji i zatwierdzasz klawiszem menu. Wybierz teraz PTARE i wpisz, ile waży opakowanie Twojego produktu. Na przykład 10. Po wpisaniu parametrów wybierz Save. Gotowe. Masa opakowania jest wpisana do bazy urządzenia. Więcej informacji na ten temat w oddzielnym filmie dotyczącym bazy produktów. Link do filmu znajdziesz w opisie. Jeśli użytkownik chce kontrolować masę towarów, np. oceniać dobry, zły, to może wpisać próg minimalny i maksymalny ich wartości masy. Aby to zrobić, ponownie może skorzystać z bazy produktów. Tym razem interesuje nas tylko parametr THR Low i THR High. Wpiszemy teraz oba progi masowe. Wybierz THR Low i wpisz na przykład 100. Klawiszem zerowania zmieniasz cyfrę. Klawiszem tarowania przechodzisz do kolejnej pozycji i zatwierdzasz klawiszem menu. Wybierz THR High i wpisz na przykład 200. Po wpisaniu parametrów wybierz Save. Gotowe. Pamiętaj, aby wpisać w kontrolowanym produkcie również prod ID, po którym później go wywołasz. W zależności od modelu wagi, waga może w różny sposób sygnalizować przekroczenie danego progu. Nasza waga daje komunikaty min w przypadku, gdy masa jest za mała, OK, gdy masa jest prawidłowa lub max, masa jest za duża. Opcjonalnie można u nas zamówić zewnętrzny sygnalizator świetlny. W razie pytań prosimy o kontakt z nami. Więcej informacji na temat bazy produktów w oddzielnym filmie. Link do filmu znajdziesz w opisie. APW w bazie produktów to masa jednostkowa produktu. Jeśli wpiszemy ten parametr dla danego produktu, to po wywołaniu go waga automatycznie przestawi się w tryb liczenia sztuk. Przykładowo, mamy wpisaną w bazie produktów masę jednostkową dla produktu o numerze ID1. Wywołujemy teraz ten produkt z bazy, na przykład przytrzymując klawisz menu przez około 2 sekundy. Pojawia się okno do wpisania ID produktu. Wpisujemy 1. Klawiszem zerowania zmieniamy cyfrę i zatwierdzamy klawiszem menu. Gotowe. Waga jest gotowa do liczenia sztuk. Gdy wybierzemy inny produkt, który nie ma wpisanej masy jednostkowej, to waga z powrotem wróci do trybu ważenia.